Witam na kanale WULI96 w kolejnym odcinku Garaż. W dniu dzisiejszym witamy mojego kolegę Matador Carlos, z którym porozmawiamy o przednim zawieszeniu. Powiedz mi, jak powinna wyglądać obsługa takiego zawieszenia? Jak Ty dbasz o niego? Tak jak o cały motocykl. Zaczynamy od podstawowych rzeczy, żeby dokładnie cały motocykl umyć wraz z lagami. Co dalej? Później ściągam płytę z Simmering, pyłowo-kurzowy taki, żeby ściągał zawsze podczas pracy amortyzatora push. Ale zawsze ktoś prawnie się tam może nam przedostać do tego, ale tu jest jeszcze dany smar, który smarku wyłapuje na zasadzie filtra. Żeby się nie uszkodzić Simmeringów olejowych, które oddzielają olej od amortyzatora podczas pracy. Czyszczymy te Simmeringi tutaj i ten smar szmatką. Oczywiście możemy dać specjalny przyrząd tak do tego, że też, ale można to samemu bez żadnego przyrządu. Wyczyszczamy ten smar, uzupełniamy ten smar, wszystko w miarę nie za dużo tego smaru, żeby po prostu tam się też mógł on pracować tam. Zakładamy z powrotem ten Simmering. Co dalej? No i praktycznie byłoby wszystko dobre. Poza tym jeszcze dobre do przygody jest to spryskać ta laga jakimś plakiem, żeby to zostało lekko tłuste, że jak po czasie będziemy użytkować ten motocykl, żeby ten amortyzator i ten Simmering kurzowy płynnie ściągnął nam ten tłusto powierzchnia i laga była na 100% czysto, że nic się do niej nie wkleiło i nic się tam nie zostało. No to mamy umytą, zakonserwowaną lagę, ale niektórzy stosują, tu przyniosłeś taki amortyzator, skarpety naoknowe. Jakie jest zdanie na temat stosowania czegoś takiego przez Ciebie? No, producent to wymyślił, jakiś tam produkują, ludzie montują, ale z reguły mało ludzi na tym jeździ. Efekty są takie, że ten amortyzator chodził, widać w piasku i dokładnie 2,5 godziny. I tyle kurzu się tu nazbierało, nagromadziło, że ten Simmering na bieżąco pracuje w tym kurzu, gdzie po 10 godzinach, nawet 15 w życiu ten Simmering nie miał tyle kurzu do ściągania, co tutaj cały czas, bo on jest po prostu tym zakurzony i trzyma się w tym. On jest zakonserwowany Tak, w kurzu. a powiedzmy, jeżeli tu by się dostał jakiś większy, ostrzejszy kamyczek czy coś, będzie nam nawet tą lagę rysował, bo będzie razem z nim tu pracował. Dobrze, a kolejne pytanie. Jak często wymieniamy olej? Olej producent zaleca co 60 godzin. No, w zależności od jakiego terenu się jeździ, czy tam gdzieś w międzyczasie się laga nie rozciekła, coś to nas zmusi to do szybszej wymiany. Natomiast zwykły taki amator jak my, jak się to mówi, to 60 godzin jest wystarczające. Chyba że ktoś jeździ jak zawodowcy. No dobra, ale chcielibyśmy jeszcze coś, nie wiem, pokombinować w ustawieniu, żeby było twardsze, bardziej miękkie, no. No to jest uzależnione przede wszystkim jakiego typu mamy amortyzatory. Tutaj mamy 3 typy amortyzatorów White Powera, który na dzień dzisiejszy produkuje, jako takie, które są w miarę dostępne. Mamy 2 rodzaje tych amortyzatorów, dwukomorowe i jednokomorowe. Jednokomorowe amortyzatory posiadają regulację odbicia z góry, tutaj, natomiast do bicia kompresji jest z dołu regulacja. Jest zaślepka, się ją wyciąga. Ale bo to w zależności od tego, jak jeździmy i w jakim terenie jeździmy. Oczywiście, mówię na razie na jakiej zasadzie regulujemy coś. Tak jest. Tak. I jeszcze ten amortyzator ma tu z reguły napięcie wstępne sprężyny. Nie znaczy, że wszystkie to mają, ale to w następnym temacie. I teraz tak, ustawiamy to, co producent z reguły w instrukcji nam już profesjonaliści wyliczą, ile kliknięć jest w strefie komfortu. To wszystko w obsłudze, jeśli kupimy motocykl, powinno sport, być. jak jeździmy, czy standardowe. No i później w zależności jaką prowadzimy technikę jazdy, na ile jesteśmy zaawansowani, doregulujemy się po prostu, czy nam amortyzator za szybko odbija, czy za głęboko nurkuje, wtedy kompresją albo odbiciem doregulujemy to już według siebie. To po prostu trzeba drogą dedukcji iść. Co jeszcze byś polecił ludziom? Bo na pewno takich pytań jest masę i my w takich 5 minutach nie jesteśmy w stanie na wszystkie odpowiedzieć. No to jest takie pytanie, co jeszcze? Jako taką podstawową, żeby ustawić te zawieszenie, to jest dobrać sprężyny pod wagę swoją, bo różnej wagi ludzie różnie... Te sprężyny są w środku, tak? Tak, sprężyny są w środku. Powiedzmy tak,
pod wagę gdzieś zawodnika 75 kg. No ale jeżeli ktoś siednie powiedzmy 80 kg czy 90. tak, oczywiście przykład, to te sprężyny, amortyzatory już są w dużej mierze pochowane, także już są do dobicia końcowego, mają krótki Czyli skok. one nie pracują w pełnym No zakresie. bo już są obciążone masą większą człowieka, także podstawowe, żeby dobrze zawieszenie zgrać, trzeba dobrać sprężyny. Ja mamy sprężyny, oczywiście olej jest za każdy raz wymieniany, regulujemy napięcie wstępne sprężyny, co jest tutaj jest na regulacji, na tych jednokomorówkach, na tej nakrętce, chyba że skłona valve jest tutaj na takiej dużej, na tej jest regulacja. Jedynie tutaj SXS czy dwukomorowe, co były wyprodukowane amortyzatory nie mają tego, ale w środku już fabrycznie, czy jak ktoś wymienia sprężyny, są podkładki specjalne, które nam są sprężyny wstępnie już naprężają. Okej, to co? Mnie się wydaje, że to tylko tyle lub aż tyle. A sądzę, że w następnym odcinku Carlos da się nas zaprosić i porozmawiamy na temat tylnych amortyzatorów. Trzymajcie się, dziękuję Carlosowi, dziękuję Wam wszystkim, łapki w górę. Hej!